Jak się pewnie domyślacie, dzisiaj będzie świątecznie. Będzie przedświątecznie. Są dzisiaj Mikołajki, więc mamy dla Was prezent. I to taki na już, na szybko, bardzo aktualny, ponieważ dopiero co wprowadziliśmy do naszych bistro delikatesów i do sklepu internetowego nowy produkt, certyfikowany przekreślonym kłosem, pierniczki wegańskie i bezglutenowe. I co robimy? Od razu z Wami się nim dzielimy. Jak mogłoby być inaczej? Są Mikołajki, macie prezent. Za zapach i smak pierników oczywiście odpowiadają przyprawy. I mamy tutaj... Przyprawy korzenne. Tak, mamy tutaj taki fantastyczny zestaw. I to jest to ilość jest... na taką porcję sporą do 20 pierników, ale... To jest nasza przyprawa piernikowa, prezent numer 2. Przepis na przyprawę piernikową dzielimy się z Wami, oczywiście w opisie pod odcinkiem. I nie muszę Wam przypominać, że ta ilość to będzie ilość na powiedzmy 20 kilka sztuk. Więc w związku z tym, jeżeli chcecie sobie zrobić do słoika, to nie robicie pół łyżeczki, pół łyżeczki, pół łyżeczki, tylko 2 łyżeczki, 2 łyżeczki, 2 łyżeczki, później łyżeczka, łyżeczka, łyżeczka i tak dalej. I macie wtedy cały słoiczek, prawda? Jednak my się zabieramy za przygotowanie 20 pierników. Zaczynamy od zmiksowania. Bo pierniki fantastycznie, żeby były też chrupiące. I żeby były kruche i od zmiksowania chrupiące. zdrowych rzeczy, czyli pestki dyni, pestki słonecznika. Wrzucamy je do miksera i milimy. Zmieloną dynię przesypujemy do miski. Ale najpierw ja jeszcze powiem, co tu jest. Tu są mąki. Tak naprawdę 2 tylko mąki, bo takie do pierniczków wystarczą. Mamy mąkę jaglaną i jeszcze trochę mąki ziemniaczanej. Oprócz tego cukier, puder brązowy, bo pierniczki muszą być słodkie. Sypiemy zmiksowane pestki dyni. Słonecznik zmiksowany. Słonecznik zmiksowany, tak, słonecznik jest delikatniejszy, więc łatwiej się go miksuje. I teraz dosypujemy resztę suchych składników, a mamy tutaj siemię lniane, mielone, to ono sprawi, że nie będziemy potrzebowali glutenu. I nie będziemy potrzebowali jajka, ponieważ siemię lniane zmielone w naszej kuchni zastępuje również jajko. A także proszek karobowy, czyli zmielone stronki chleba świętojańskiego, bo my właśnie tego używamy do pierniczków, a nie kakao. Dodajemy sodę, ona sprawi, że ciastka lekko wyrosną i będą pulchne. Oprócz tego mamy tutaj wcześniej wspomnianą przyprawę piernikową. W skład przyprawy piernikowej akurat naszej wchodzi imbir, goździki i cynamon. To jest podstawa, dlatego tych przypraw dajemy zawsze trochę więcej. Oprócz tego mamy gałkę muszkatołową, kardamon, kolendrę i tutaj mamy jeszcze ziele angielskie mielone. Szczypta pieprzu, żeby były bardziej rasowe. Całość wrzucamy do miski z suchymi składnikami i całość mieszamy. Można to zrobić ręką. Ja zresztą bardzo lubię kontakt ręki z jedzeniem. Oczywiście ręce muszą być czyste. O tym pewnie nie trzeba nikomu przypominać. Żeby pierniczki były kruche, najpierw dodamy olej i rozetrzemy ciasto w palcach, czyli wytłuścimy mąkę. To jest bardzo ważna czynność, dzięki temu pierniki nie będą twarde, tylko właśnie staną się kruche. Mąka już nie jest taka sucha, ale jeszcze całość się nie lepi, bo żeby zaczęło się lepić, musimy oczywiście dodać ostatni ze składników, czyli mleko kokosowe. Wlewamy i zagniatamy ciasto. Całość odstawiamy na bok, żeby składniki się dobrze połączyły, a siemię lniane wchłonęło wilgoć z mleczka kokosowego. Wałek, blaszka i jola. Czyste rączki i jola, tak. I zobaczcie, jak fajnie zachowuje się masa ciastowa na pierniki. Nasze pierniki mają nieprawdopodobnie wyrazisty, korzenny smak. Dlatego nazwaliśmy je pierniczkami korzennymi. Ale jeżeli nie tolerujecie zbyt dużej ilości przypraw, dodajcie na początek na przykład połowę tych przypraw. Będzie równie smacznie. I teraz możemy rozwałkować pierwszą partię ciasta.
Jeśli podoba Wam się pomysł na takie bezglutenowe i wegańskie pierniki, możecie go polubić. Jeśli chcecie zobaczyć inne świąteczne słodkości, znajdziecie je tutaj nad Joli głową. Oczywiście odcinek jest tłumaczony na język angielski. Zachęcamy Was do komentowania na YouTubie i na blogu kulinarnym. Pamiętajcie, że mamy nowego bloga, nową stronę, adres ten sam, ale forma graficzna jest już zupełnie inna. Jest tam też sklep internetowy i wszystkie potrzebne, niezbędne informacje. Jeśli czegoś brakuje, dawajcie nam znać. O, jesteśmy jeszcze na Patronite. Tam możecie być razem z nami, możecie z nami tworzyć jeszcze bardziej atelier smaku i decydować o tym, co się będzie działo w kolejnych odcinkach. Wszystko łącznie z przepisem jest w opisie odcinka tam na dole. I ten dzwoneczek, jak naciśniecie, zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś wydarzyło się nowego w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni. I bierzemy foremki, my akurat serduszka, bo taki kształt będą miały nasze pierniki, ale możecie jakiekolwiek, możecie je rozwałkować bardzo cienko, możecie grubiej, jakiekolwiek lubicie. U nas 2 serduszka w pakiecie. Wyciskamy, zrobię ich od razu kilka i teraz delikatnie, ponieważ ciasto bezglutenowe oczywiście jest trochę delikatniejsze niż normalne, przekładamy na blachę. Włączyłem piekarnik, a właściwie jego połowę, ponieważ nagrzeje się w ten sposób szybciej i nastawiłem temperaturę na 180 stopni. Zaraz piekarnik zapika, a my będziemy mogli włożyć pierniczki. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. I jeszcze raz. To nie ta okazja. My dzisiaj zrobimy tylko jedną blaszkę ciasta piernikowego, czyli pierniczków, a tą całą resztę schowamy w folię. I włożymy do lodówki, a miseczkę umyjemy. Po prostu to ciasto można spokojnie zrobić jutro, pojutrze, kiedy przyjdzie nam na to ochota. Ważne, żeby szczelnie zakryć i trzymać w lodówce. Chwila przerwy na sprzątanie. I możemy zabieramy się za przygotowanie lukru w 2 odsłonach. Brązowy cukier puder trzcinowy. Sami zmiksowaliśmy. Dlaczego 2? Dlatego, że my chcemy zrobić lukier w 2 kolorach. Dlaczego 2? Bo tak. Dlatego, że chcemy, żeby były 2 rodzaje lukru. Jeden będzie jeszcze bardziej piernikowy, bo cynamonowy, a drugi będzie żurawinowy, ponieważ żurawina idealnie pasuje do świątecznych pierników. Cynamon wsypujemy do jednej miseczki, mieszamy łyżką i dodajemy po odrobinie wody. Zaczynamy tak od pół łyżeczki, góra łyżeczki, dlatego że z lukrem to jest tak, że najpierw długo wydaje nam się, że za mało mamy wilgoci, a później już jest jej za dużo. Dlatego staramy się ostrożnie dodawać wodę. Trudno jest określić, ile w ogóle dodajemy wody, bo zauważyłam, że w zależności od partii cukru czasami trzeba więcej wody dać, czasami mniej. To samo będzie zresztą z sokiem. I cynamonowy lukier mamy już gotowy. Gdyby był za rzadki, wtedy spływałby z pierników, a jeżeli będzie zbyt gęsty, to będzie nam trudno pierniczki posmarować. I do drugiej miseczki z cukrem, pudrem wlewamy sok z żurawiny. Kilka ostatnich kropelek i mamy odpowiednią konsystencję. Ale kolor naszego lukru nigdy nie będzie różowy, dlatego że cukier, puder brązowy zawsze będzie trochę bardziej beżowy od tego mamy białego. piękny, wyrafinowany łosoś. I do tego łosoś. Różnicę widać. Pierniczki gotowe. niech trochę przystygną, a my w tym czasie posprzątamy. I przygotujemy się do lukrowania. Zaczynamy od przygotowania lukru cynamonowego z małą dekoracją żurawinową. Czyli na serduszko nakładamy
lukier w kształcie drugiego mniejszego serduszka. Oczywiście możecie zrobić to po swojemu i użyć różnych dekoracji świątecznych, takie jakie lubicie. Najwięcej frajdy oczywiście przy tym będą miały dzieciaki, bo wiadomo, że z dziećmi najlepiej się robi pierniki. I dekorujemy drugim lukrem, my mamy na to taki patent. I teraz wymiennie lukrujemy na odwrót. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. No i chyba nie będziemy Was tutaj dłużej trzymać, pierniczki nas wzywają. Ja Może powiem lukier jest szczerze, niezastygnięty. Właśnie. A co tam? Poza tym, to nie o to chodzi, że Mirek nie chce Was tutaj dłużej trzymać. On po prostu chce zjeść pierniczka. Smacznego I na zdrowie. I fajnego Mikołaja.